Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition. W mojej ankiecie, jaką grę chcielibyście zobaczyć następną w odcinku To było grane Console Edition, wybraliście Die Hard Trilogy. Die Hard Trilogy, która jest grą, w której są zawarte jakby 3 gry. Każda oparta na osobnej części filmu, Szklana Pułapka, na jedynce, dwójce i trójce. I każda gra jest inna. Tytuł dla wielu osób, między innymi dla mnie też absolutnie kultowy. Moja przygoda z Die Hard Trilogy zaczyna się od jakiegoś magazynu w telewizji. Nie wiem, czy to był Escape, multimedialny Odlot, czy Joystick. Wiem, że była recenzja całej gry Die Hard Trilogy z pokazanymi wszystkimi tymi 3 grami. Ja pamiętam, że wtedy była informacja, że albo gameplay był zgrywany na PlayStation, ja tego nie ogarnąłem, albo że gra tylko pojawiła się na konsolach, na PlayStation i na Saturnie. W każdym razie nie było tej informacji, bądź ja jej na przykład nie zauważyłem, bądź nie pamiętam, że pojawiła się ta gra na PC. Pamiętam, że byłem strasznie struty, bo recenzent pokazywał na początku tą pierwszą część, która była taka sobie, no to była strzelanka. No i ta druga część. Druga część dla wielu, myślę, że dla wszystkich była najlepsza, bo był to celowniczek. Ja pamiętam, jak to zobaczyłem, to odpadłem. I to był celowniczek, można powiedzieć, nowej generacji. Oczywiście celowniczków na PC była cała masa, bo mieliśmy całą tą gamę gier American Laser Games, ale Die Hard Trilogy robił to zupełnie inaczej. Wszystko było w 3D, znaczy w 3D, środowisko było w 3D, co oczywiście też nie było nowe, bo Virtua Cop również miał to środowisko 3D. Ale tutaj zdawało się, że jest dużo takich niezamierzonych rzeczy, które są bardzo przypadkowe. Jak grało się to, że mogłeś kamerą delikatnie ruszać chyba na boki, także to było w ogóle dla mnie coś niesamowitego. Gameplay był zgrywany chyba z PlayStation, o ile dobrze pamiętam, albo z Saturna, no tego już niestety nie pomnę, ale pamiętam, że ta dwójka, no to mi tam gały na wierzch wyszły. Ja ponieważ jestem do dzisiaj wielkim fanem celowniczków, a Die Hard Trilogy robił to w ten sposób, co robił Virtua Cop, czyli przenosił całą grę do środowiska 3D, co nie było w tamtym czasie oczywiste, bo oprócz właściwie może ze 4 gier, bo tam jeszcze House of the Dead było w trójwymiarze, to wszystkie raczej opierały się na tych filmowych celowniczkach, bo to było chyba prostsze i to też działało na słabszych komputerach. No i tak czy tak, pamiętam, że jakoś tak zaszczepiło mi w głowie tą grę, ten program i tak po prostu chciałem w to zagrać. I któregoś dnia na giełdzie przeglądałem jakieś płyty ze składankami. Tutaj jeszcze przywołam pewną rzecz, którą już mówiłem i pewnie którą wielu z Was już słyszało. Gdy byłem młodszy, gdy kupowałem kasety na przykład na Commodore, na kasetach, które miały zupełnie nieznane mi tytuły, bo wtedy w zasadzie nie było informacji na temat gier poza Top Secretem, który tam miał tych, no wiadomo, tych opisów nie było wiele, i w Bajtkiem, w którym pokazywało się 6 takich króciutkich opisów gier na Commodore, znaczy na komputery 8-bitowe ogólnie, to nie było niczego. Więc ja szukałem słów kluczy, które mnie interesowały, bo karate, ninja, lub gier, które miały jakieś tytuły z odniesieniem do na przykład jakiejś popkultury typu Popeye, no to wiedziałem, że jest bajka Popeye, no to chciałem tą grę, gdzie był Popeye i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że to jest jasne. Oczywiście, gdy byłem starszy i już miałem peceta, no to już powiedzmy te gry wideo jakieś byliśmy bardziej świadomi tego, bo już tych czasopism na rynku było, także dużo tych gier, które wychodziły, miały jakieś tam odniesienie w czasopiśmie, także nigdy nie kupowałeś kota w worku, mniej więcej wiedziałeś, co kupujesz i co to za gra jest. No ale szukałem wtedy już na składankach, które miały po kilkanaście gier na sobie, szukałem gier, które mnie interesowały, w które chciałem zagrać. To były tytuły. I miałem takiego świra, że potrafiłem wybrać składankę, na której nie było zupełnie nic, co by mnie interesowało, poza tą jedną grą, którą chciałem zagrać. I właśnie znalazłem te składanki, to jest ciekawe w ogóle. Był to ruski składak, kolekcja 3DFX Igr. I tutaj, nie wiem, czy to się pokaże na kamerze, trzecią grą był właśnie Die Hard Trilogy. Pozostałe gry, które tutaj były, zupełnie mnie nie interesowały. Niby był Dark Forces 2 Jedi Knight, ale miałem pełną wersję w tłoku. Był Carmageddon, którego też miałem pełnego w tłoku. I poza tym w zasadzie nic już ciekawego. Shadow of the Empire, którego też miałem całego w tłoku.
No i Turok, ale Turok tutaj jest napisane, że to było demo, więc demo mnie nie interesowało, ale była ta jedna gra, która mnie interesowała, było to Die Hard Trilogy w edycji na 3D Fixa, czyli z obsługą akceleracji 3D. W tamtym czasie była to karta Monster 3D od Diamonda, czyli popularny pierwszy 3D Fix Voodoo. Więc ja tą płytę nawet nie miałem w ogóle jakichś zupełnie oporów, żeby kupić, pomimo że większość tych gier już miałem, bądź po prostu już w nie grałem, bądź mnie zupełnie nie interesowało, bo to była na przykład Formuła 1, Fatal Racing, którego pograłem, ale to było takie sobie, X-Wing vs TIE Fighter, spoko gra, ale tylko po sieci, także to były gry, które mnie zupełnie nie interesowały, no ale był ten Die Hard. W każdym razie, pamiętam, że wersja, którą to miałem, to myślałem, że to jest RIP, bo tam oczywiście zakładałem, że większość tych gier na tej składance to są RIP, ale miałem wtedy straszne ciśnienie, żeby zagrać pełną wersję. I co ciekawe, ten Die Hard Trilogy na tej płycie był pełny, znaczy nie było muzyki audio, ale gra zajmowała chyba 150 mega czy 115 mega ze wszystkimi filmikami, tam tych filmików nie było wiele i to była dokładnie ta wersja, która jest na płycie, minus oczywiście audio CD, ale wtedy nie wiedziałem. Co ciekawe, okazało się, że później kupiłem jeszcze jedną składankę, gdzie był Die Hard Trilogy na tej, natomiast tutaj już chyba nie było jakiegoś ciśnienia, żeby kupić pod tym kątem grę, po prostu ona się tu przypadkowo znalazła. Natomiast ciekawy jestem, czy też to jest wersja na 3D Fixa. No nic. Także gdy przyniosłem do domu, zacząłem grać, oczywiście zacząłem od drugiej części, która jest fenomenalna, a 1 i 3 podobały mi się tak średnio, żeby nie powiedzieć, że nie podobały mi się w ogóle. I w tym stanie tkwiłem przez lata, zawsze wiedziałem, że 2 jest super, 1 i 3 to raczej taki syf. Robiłem jakieś materiały odnośnie Die Hard Trilogy, nie pamiętam czy w Pogadajmy, gdzieś tam się pojawiały te gry, na pewno w jakiejś topce, ale jakoś nigdy tak do nich porządnie nie przysiadłem. No poza tą drugą częścią, którą kończyłem wielokrotnie na PC-cie, jakoś 1 i 3 zawsze gdzieś mi tam umykały. No i oczywiście zasiadłem do przygotowania nowego odcinka, to było grane, no i postanowiłem sięgnąć po Die Hard Trilogy w wersji na Sega Saturn. Dlaczego Sega Saturn, a nie na PC-ta? Bo jest to jedyna wersja gry, którą mam oryginalną, nie mam wersji PC-towej, a nie chciałem grać z piratów ze składanek. Dlatego sięgnąłem po wersję z Segi Saturn. Jest to oczywiście najgorsza wersja i pod kątem graficznym, i pod kątem płynności nie umywa się do wersji z PlayStation, czy chociażby z PC-ta. No z PC-ta to już w ogóle nie wiadomo, że nie, ale nadal sama radocha płynąca z gry pozostała. Tak jak powiedziałem, cała gra składa się jakby z 3 osobnych gier. Pierwsza część, Die Hard, opowiada o przygodach Johna McClane'a i gra polega na tym, że pniemy się na górę Nakatomi Plaza, strzelając do przeciwników i oczywiście ratując zakładników. Pamiętam, że na początku, gdy grałem w latach 90. na PC, gra mi się wydawała koszmarnie trudna. Ja nie mogłem tego ogarnąć, tam się ginęło momentalnie w ogóle. Nie mogłem przejść, tam jak doszedłem do 3. piętra, to już było cały czas ginąłem. I pamiętam, że to mi się strasznie nie podobało. Irytowało mnie to, że w grze, bo gra jest z widoku trzecioosobowego, że w grze bardzo często polega to na tym, że musisz zabić wszystkich przeciwników na planszy. I to nie jest nic złego, tak? No okej, rozumiem takie rozwiązanie. Ale bardzo często pojawiało się tak, że zabiłeś wszystkich przeciwników, został ci jeden i nagle zjeżdża windą po prostu kolejnych 20. I ci wypadają, i cię osaczają. To mnie strasznie irytowało w każdej planszy. Pierwszej części to się pojawiało, że oni zjeżdżali tym windami, całe tabuny tych wrogów i znowu trzeba było ich pokonywać. Ale gra miała kilka fajnych pomysłów. No nie można powiedzieć, że to były jakieś innowacyjne rzeczy. Można było zbierać karabiny, można było strzelać, byli zakładnicy, których można było uratować, ale też można było ich zastrzelić. Co ciekawe, co kilka poziomów, jeżeli uratowaliśmy zakładników, John McClane przenosił się na dach i tam trzeba było tych zakładników eskortować na dach do helikoptera. To był taki, można powiedzieć, poziom, nazwijmy to, bonusowy. Niemniej, no tak średnio. Dzisiaj odpalając Die Hard Trilogy na Saturnie z zamiarem przejścia, bo nigdy mi się 1 nie udało przejść, z zamiarem przejścia tej części pierwszej, muszę powiedzieć, że ta gra jest naprawdę dobra. Fajnie mi się grało, ogarnąłem szybko sterowanie i wcale mi się nie wydawała za trudna, co jest dosyć fenomenem, bo ogólnie większość tych gier, które odpala się dzisiaj, to uważa się, że są trudniejsze. Znaczy, że kiedyś było trudniej niż dzisiaj, ale ja uważam, że dzisiaj mi się fajnie bardzo grało. Ukończyłem tą pierwszą część, pierwszy raz w ogóle w historii i pamiętam, że była fajnie, fajnie się po prostu bawiłem, podobało mi się, była to naprawdę fajna część.
Druga część Die Hard Trilogy na podstawie filmu Szklana Pułapka 2 to Celowniczek. Akcja dzieje się na lotnisku w Dulles. No i mamy tą sytuację, że tam John McClane przybywa na lotnisko, no i walczy z terrorystami. Oczywiście ta część jest najlepsza i to nie ma w ogóle nie ma co tutaj w ogóle żadnej dyskusji. Dwójeczka jest najlepsza. Dlaczego ten celowniczek był tak dobry? Z kilku powodów. Przede wszystkim był to pierwszy i jedyny celowniczek na rynku, w którym istniało coś takiego jak niszczenie środowiska. Pomimo, że było kilka gier, które były w 3D, na przykład House of the Dead czy Virtua Cop, Virtua Cop chyba nawet w ogóle nie miał. Czasami jakąś szybkę można było zniszczyć albo jakieś beczki, ale niszczenie środowiska tam nie istniało. W Die Hard Trilogy mamy możliwość, nie wiem, podwieszanego sufitu zniszczenia, tak? Wszystko, co widzimy, można zrównać z ziemią, to wybucha, odpada. Oczywiście powoduje to straszny chaos i można powiedzieć taki przysłowiowy burdel na ekranie, ale podejrzewam, że taki był też zamysł. Ciekawie zrealizowano też postacie, bo w większości gier, które były na 3D, no to były to trójwymiarowe postacie, które były teksturowane. Tutaj to były sprite'y, które wykorzystywały digitalizowane twarze aktorów, przez co na PC-cie przynajmniej wyglądało to naprawdę spoko i te postacie wyglądały jak ludzie. Oczywiście widać, że to były sprite'y i ruszali się tak dziwnie jakoś, jak takie kukiełki, ale i tak widziałem, że był tutaj pewien progres w stosunku do tych gier, które były całkowicie w trójwymiarze. Oczywiście mówimy tylko wyłącznie o celowniczkach. No i oczywiście dostawaliśmy całą masę broni przeróżnych, granatów. Pamiętam, że było jedno z chyba z najbardziej irytujących mnie rzeczy, to był na przykład shotgun albo tak zwany tracer, czyli strzelanie pociskami smugowymi, które pokazywało, gdzie pocisk leci. Strasznie mnie to denerwowało, pamiętam, ale Die Hard 2 też oferowała parę fajnych rzeczy, mianowicie bonusy w postaci, gdy coś zrobiliśmy, troszkę nas akcja przenosiła na troszkę inne tory i troszkę akcja się inaczej działa i to było naprawdę fajne. Oczywiście cała gra podążała jakby troszkę tropami filmu, ale cały czas pozostawaliśmy jakby na początku na lotnisku, potem były ta sekwencja ze skuterami śnieżnymi, no i ostatnia sekwencja, która w mojej opinii była strasznie debilna i to uważałem w latach 90. też za strasznie debilne, ale też trochę wydaje mi się, że twórcy nie do końca wiedzieli, jak to pokazać. Mianowicie scena, kiedy John McClane chyba leci na spadochronie wokół samolotu, a na samolocie zaczynają wychodzić terroryści na skrzydła, którzy byli więksi od ludzi, którzy byli w tym samochodzie, znaczy byli tacy ogromni, tak? To był w ogóle jakiś absurd. I ten poziom, ten ostatni, wydaje mi się, że był trochę na szybko robiony i jest zupełnie niepotrzebny, bo jest strasznie głupi, w ogóle nie miał się nijak do tego, co było w Die Hard 2. Tam, o ile dobrze pamiętam, na samym końcu była taka sytuacja, że oni jechał za samochodem, za tym samolotem, którym uciekał ten generał, to by można było zrobić. I to było, tylko że potem był ten moment, kiedy ten samolot z żoną McClane'a chyba lądował, no i oni dodali jakby, że tam jeszcze on strzela w ogóle, na tym lata, nie wiem, czy on latał w sumie na spadochronie, nigdy się zawsze zastanawiałem, czy on latał, czy polata na spadochronie, to było strasznie głupie. Ale jeżeli się przymknie na to oko, na ten ostatni poziom, no to faktycznie w mojej opinii najlepsze były te poziomy do momentu, aż doszliśmy do połowy gdzieś poziomów, gdzie się jeździło na skuterach śnieżnych, no to gra była fenomenalna. Ja pamiętam, że uwielbiałem tę grę, ja kończyłem ją wielokrotnie, dziesiątki razy, ale zawsze sięgałem po tą część drugą, bo ona była najlepsza. No i to oczywiście, to był taki celowniczek, można powiedzieć klasyczny celowniczek, których na rynku było dużo, ale no właśnie oferował tą grafikę 3D, zniszczalność środowiska na poziomie wręcz niewyobrażalnym w tamtym czasie. No tych digitalizowanych aktorów, którzy może nie byli w pełni 3D, ale mieli pewien urok w sobie i ja mi tam sprawiało niesamowitą radochę i przyjemność do nich oczywiście strzelanie. No i była jeszcze trzecia część, czyli amerykański tytuł Die Hard with Vengeance chyba. No i to była Szklana Pułapka 3, w której grał Jeremy Irons, głównego złego. I tutaj postanowiono zrobić ścigałkę, nazwijmy to ścigałkę, to nie do końca jest ścigałka, w której jeździmy po Nowym Jorku taksówką i rozbrajamy bomby. Jeżeli chodzi o fajność tych wszystkich trzech części, to ta z samochodem była jakby na drugim miejscu w latach 90. u mnie, ale dzisiaj uważam, że spadła na trzecie miejsce. Ta pierwsza część mi się bardziej podobała.
Gra polegała na tym, że mieliśmy bardzo określoną ilość czasu na to, żeby jeździć po Nowym Jorku i znaleźć bombę. Podjeżdżało się tą taksówką, uderzało się w to, co tam było zaminowane, to wybuchało, no i jechaliśmy do kolejnej bomby. Z czasem przenosiliśmy się do kolejnych jakby dzielnic Nowego Jorku, potem się przenosimy na przykład do Central Parku. Oczywiście była też scena w filmie, kiedy McClane jedzie taksówką w Central Parku, więc tutaj tą scenę też mieliśmy. Dochodziły samochody zaminowane, które przed nami uciekały i trzeba było je gonić. Jednak problemem było to zawsze dla mnie, że ten czas był tak wyśrubowany, że było naprawdę go mało, żeby zdążyć. Jeżeli nam się nie udało, bomba wybuchała i musieliśmy zacząć od początku. Oczywiście było parę elementów, które pojawiły się w filmie, które też zastosowano w grze. Między innymi można było zebrać bonus, który wzywał ambulans. Nie wiem, czy pamiętacie tę scenę z filmu, kiedy ambulans jedzie przed tą taksówką Johna McClane'a, a on właśnie zanim się toruje sobie drogę przez korek. I tutaj też takiego właśnie też było, że wyjeżdża ambulans, możemy się za nim schronić i jedziemy przez korek, w którym nagle się pojawia mnóstwo samochodów, a my suniemy za tym ambulansem. Natomiast jeżeli chodzi o oprawę graficzną, strasznie mi to przypominało Drivera w tamtym czasie, choć dzisiaj uważam, że grafika jest faktycznie gorsza, ale było tam parę fajnych momentów, fajnych motywów, które mi się podobały, na przykład te gołębie, które wylatywały, kiedy ruszaliśmy, to były naprawdę fajne motywy. Ludzie chodzili po ulicach, co ciekawe też, podobnie jak zresztą w Driverze. Natomiast zawsze mnie irytowało to, że tam był bardzo wyśrubowany czas i bardzo ciężko było zdążyć. Oczywiście to była kwestia wymasterowania tej gry, bo pewnie z czasem te wszystkie rzeczy, które wydawały się trudne, przechodziło się łatwiej, ale no jak tak wiadomo, dzisiaj jak sięgałem po wersję na Saturna, grało mi się w to ciężko, przyznam. Jeżeli chodzi o wersję na Saturna, no to są dokładnie te same gry co na PC i to dokładnie ta sama gra co na PC i na PlayStation. Różnica jest taka, że Saturn ma potworne spadki płynności, miejscami do nawet 5 klatek na sekundę, szczególnie kiedy dzieje się za dużo na ekranie i to niestety mocno przeszkadza w graniu. Pamiętam, że wersja na PlayStation, którą też miałem okazję sprawdzić kiedyś, działała o niebo lepiej, a wersja na PC-ta ze wsparciem 3D Fixa, czyli popularnego Monster 3D, no to nie miała sobie równych, tak? To działało najlepiej, bez żadnych spadków płynności, płynniutko, nie wiem, tam 30-25 klatek na sekundę było oczywiście stałe. Natomiast uważam, że nadal ta gra się fajnie broni. Graficznie straszy i to jest jedna z tych rzeczy, że osoby, które nie są zaznajomione z tą grą, kiedy dzisiaj ją odpalą, no to po prostu totalnie się odbiją od grafiki, która jest tam oferowana. Osoby, które grały na PlayStation w latach 90., bądź na Saturnie, bądź na PC-cie, jest takie miłe połaskotanie, że nostalgii, że kurde, jakie to było kiedyś dobre i ta gra nadal jest dobra. Oczywiście grafika jest jaka jest, ale ta gra nadal jest dobra. Ja zawsze miałem wrażenie, że w Die Hard Trilogy to wszystko trzyma się na takich cieniutkich niteczkach, podobnie jak zresztą miałem to wrażenie chyba w GTA 3 i w San Andreas, że te postacie, one są jakby, że zaraz miałoby się rozpaść, takie, miałem wrażenie, że one nie są solidne. To jest trochę takie trudne do opisania uczucie, to jakbyście odpalili sobie Die Hard Trilogy, tą drugą część, i obok Virtua Cop zrozumiecie, o czym mówię, że te postacie w Virtua Copie są takie solidne, zbudowane z poligonów, natomiast tutaj one jakby gdzieś tam się na szwach rozłażą, jakby zaraz miały się rozpaść. Zawsze miałem takie wrażenie, to zresztą podobne wrażenie miałem właśnie w GTA. No i chyba o tym mówiłem przy filmie o mafii, City of Lost Heaven właśnie, że dokładnie miałem to samo wrażenie, że mafia miała bardzo solidne postacie, natomiast w GTA one jakby gdzieś tam miały się zaraz rozpaść. Natomiast tutaj też jest właśnie to wrażenie, natomiast jeżeli się zdecydujecie, na pewno czeka Was masa radochy. Co ciekawe, widać, że ja osobiście z czasem dorosłem i pierwsza część, która mi się tak nie za bardzo podobała, nagle okazała się naprawdę fajna. Również w trójkę bardzo fajnie mi się grało, chociaż uważam, że jest to najgorsza z tych trzech części, ale dwójka nadal pozostaje tą top 1, tak? Dla mnie najlepsza z całej trylogii i faktycznie jest w tym jakaś taka radocha i grasz i to jest trochę tak, odpalę, zobaczę co to jest i nagle mija i 2 godzinki i kończysz i w ogóle Cię tak wciągnęło, że nie można się oderwać. Ale to mówię, to jest też kwestia tego, czy graliście, bo jeżeli nie graliście, to na pewno gra Was odrzuci. Natomiast dla mnie jest to absolutnie tytuł kultowy. Die Hard, myślę, że dla wielu z Was. Wiem, że wielu z Was grało na PlayStation,
Ja w tą pierwszą wersję, którą grałem na PC-ta, potem grałem na PlayStation, teraz zagrałem na Saturnie. To nadal jest mega fajna, rozrywkowa gra. Co ciekawe, wyszła też druga część Die Hard Trilogy, nazywało się to Viva Las Vegas i to był straszny syf. Pamiętam, że na kanwie popularności pierwszej części kupiłem drugą część na ruskim tłoku. No i przede wszystkim czego oczekiwałem? No celowniczka oczekiwałem. Oczekiwałem fenomenalnego celowniczka, którego chyba tam nawet nie było. Były jakieś takie wyścigi samochodowe, które były jakieś takie totalnie... W ogóle ta gra była takim syfem strasznym, że zupełnie nie miało to nijak się do części pierwszej. Viva Las Vegas to powinno się w jakimś krapie może kiedyś znaleźć, bo to naprawdę była słaba gra. Co ciekawe, pojawiały się jeszcze jakieś gry na podstawie Szklanej Pułapki, bo było jeszcze Die Hard chyba na Katomi Plaza, o ile dobrze pamiętam. To był taki bardzo kiepski celowniczek FPP, znaczy celowniczek gra FPP. I było chyba jeszcze Die Hard Vendetta. To Die Hard Vendetta zupełnie nie przypominam sobie, natomiast pamiętam, że ten Die Hard na Katomi Plaza to był taki bardzo kiepski FPS-ik, gdzie też się poruszało po budynku na Katomie, ale to było strasznie słabe, takie bardzo budżetowe z tego co kojarzę. Natomiast według mnie ze wszystkich gier na podstawie Szklanej Pułapki, no to Die Hard Trilogy i jeszcze poniekąd Die Hard Arcade, które pojawiło się na Sega Saturn, ale Die Hard Arcade nie do końca jest na podstawie Szklanej Pułapki, tam jest troszkę inna historia, którą kiedyś Wam opowiem, bo też Die Hard Arcade na pewno się tutaj w tej serii pojawi. Dobra, rozgadałem się, 21 minut na temat Die Hard Trilogy, myślę, że to jest całkiem niezły wynik, ale uwielbiam tą grę, uwielbiam o niej mówić i chciałem Wam przekazać tą moją całą radochę płynącą z grania, abyście też sięgnęli dzisiaj, sprawdzili, bo jest naprawdę fajna gra, aczkolwiek musicie wybaczyć, że ta grafika, no niestety dzisiaj nie robi wrażenia. Na lata 90. robiła ogromne wrażenie i w zasadzie to tyle. No. Polecam, zagrajcie sobie kawał historii. Dla wielu osób gra kultowa. Fantastyczne 3 gry, z których oczywiście najlepszy jest celowniczek, no bo jakże to mogło być inaczej. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.